Tutaj ma głowę, nosek, buźka, oczka takie zmrużone. Bardzo podobne, no ewidentnie. Jak pójdziesz tutaj z tej strony, z boku, to zobaczysz, że ma taką głowę, taki kształt jak joda właśnie. W ogóle nie wiem, skąd on się tu wziął. W kowarach akurat. W ogóle najważniejsze kwestie w terapii to są damsko-męskie i sercowe sprawy. Oczywiście. No takie trudne tematy to czasem brakuje słów. Wcale nie jestem mądra w tej dziedzinie. Tylko wypowiadam się na temat tego, co myślę. No w ogóle ten świat jest tak skonstruowany, jakby to było takie oczywiste, że kobieta potrzebuje mężczyzny, musi go mieć, albo mężczyzna ma mieć kobietę i dopiero wtedy jest jakoś ułożone to wszystko w odpowiednim miejscu. Wiesz, co to znaczy ułożyć sobie życie w naszym świecie? Ułożyć sobie życie to znaczy, że kobieta ma mężczyznę. Jeżeli nie ma mężczyzny, to znaczy, że sobie życia nie ułożyła. Straszne. Co to w ogóle za historia? No ale te presje społeczne, jestem wnerwiona normalnie. I awaken to the fresh snow. The smell of coffee fills the air, and the world is new again. I pick myself up like a pale ghost. I look to find her in her chair, but she is out of view again. I nie ma takiej opcji jakby w świecie, nie ma takiego miejsca, gdzie by można było rozpoznać, że jest jakaś kobieta, która nie ma mężczyzny i to jest w porządku. Kobieta, która nie jest w związku, może być albo stara panna, albo rozwódka, albo wdowa, albo jest zagrożeniem dla innych, bo jest nimfomanką i zabierze innym kobietom męża. Taka kobieta, która jest zdrowa psychicznie i nie ma mężczyzny, to jest niemożliwe. To na pewno coś z nią jest nie tak. Na pewno. Nie może być tak, że ona jest zdrowa, fajna, miła kobieta, ładna, nie wiem, cokolwiek, ma fajne cechy, a nie ma mężczyzny, bo tak wybrała. Znaczy, bo wybrała, bo jeszcze na przykład nie ma, albo nie chce mieć, bo jest zmęczona i nie ma już ochoty na takie relacje, bo już po prostu dużo przeszła. Może być tak, że po prostu nie ma mężczyzny, bo nie spotkała też odpowiedniego i czeka na takiego, który będzie jakoś jej odpowiadał tak w całości, nie? Jest relacja damsko-męska, gdzie jest trasa od jednego miasta do drugiego. Jedno miasto to jest kobieta, drugie miasto to jest mężczyzna. I relacja to jest ten pociąg. No i mają też do siebie pociąg przy okazji, ale jest pociąg, czyli to, co jest pomiędzy nimi, to, co się dzieje w trasie, w połączeniu. Związek to jest taka substancja, która jest połączona z minimum 2 pierwiastków chemicznych i która tworzy, ma zupełnie inne właściwości niż te pierwiastki. To dotyczy synergii i tego, że w relacji takiej właśnie damsko-męskiej 1 + 1 to nie jest 2. To jest tak, że związek to jest połączenie 2 osób i tworzenie zupełnie innej jakości. To jest w ogóle tak piękna energia. Myślę, że to jest po prostu jasna strona mocy. 2 tak ogromne siły. Mężczyzna i kobieta. 2 różne światy spotykają się i poznają się ze sobą. Kobieta mówi, ja jestem kobieta i popatrz na mnie. Mężczyzna patrzy na nią i ona patrzy na niego i myśli, ty jesteś inny w ogóle, jakiś dziwny, nie? Fajnie, nie? Fajnie, że się różnimy. Możemy sobie brać od siebie coś dobrego. No ale właśnie ta delikatna granica jest, kiedy można to stracić, tą taką właśnie radość z tego, że jest coś pięknego, bo zaraz wchodzi, o ja Cię potrzebuję, a ty mi daj to, a Ty mnie kochaj, albo o on mnie już nie kocha. No tak, może tak być, że kochał i nie kocha. I co wtedy? Ja po prostu najbardziej nie mogę tego przeżyć, że można w ogóle coś przysięgać. My ludzie, tacy jesteśmy mali i mamy przysięgać.
Jeszcze jako młodzi ludzie przysięgamy miłość, wierność i uczciwość małżeńską, w ogóle nie wiedząc co, świadomi praw i obowiązków, jasne. Po prostu tak jesteśmy świadomi jak nie wiem co. A potem się okazuje, jakie są naprawdę trudności. I co? Ja przyrzekam, że będę zawsze w związku? Nie no jejku. Historia zakonu Jedi była taka, że tam byli mistrzowie, którzy byli po jasnej stronie mocy i oni kształcili się w tym, żeby tą moc wydobywać, żeby z niej korzystać. Oni mieli takie umiejętności przesuwania przedmiotów, taką moc umysłu uzyskiwali za pomocą dostępu do tej siły dobrej energii, jasnej strony mocy, nie? I potem niektórzy z tych rycerzy Jedi jasnych tak jakby upadli, jak upadłe anioły i oni stanęli po ciemnej stronie mocy. Jaki to ma związek z relacjami damsko-męskimi? Nie wiem. W relacjach jest też jasno i ciemno, tak? A widzisz, zaraz będzie flow. Bez ciebie bym nie wymyśliła takich rzeczy. No właśnie, przepiękne odniesienie. Jak jest relacja damsko-męska, to się ze sobą łączy mężczyzna z kobietą i ich cel jest taki, żeby było połączenie, żeby było piękne, żeby była jasna strona mocy, żeby wydobywać to, co najpiękniejsze z tej relacji, żeby było lekko, przyjemnie. Spotykają się po to, żeby razem zdobywać świat i osiągnąć coś więcej, niż by zdobyli w pojedynkę. Ale rzeczywiście tak jest, że w relacjach damsko-męskich ta jasna strona mocy może się zamienić na ciemną. I tego mamy bardzo dużo w naszym wszechświecie i w naszej galaktyce, że jest bardzo dużo relacji, które stoją po ciemnej stronie mocy. Czyli są takie trudne i właściwie przynoszą zupełnie odwrotne rezultaty. Jeżeli jest miłość, jeżeli jest uczucie i jeżeli ludzie ze sobą chcą być, to powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby to podtrzymać, bo to jest piękne. Ale jeżeli po wielkich staraniach, po wielkich bojach nie udaje się, albo jest na przykład destrukcja w związku, patologia to jest zdrada w małżeństwie. Jeżeli ktoś wybiera destrukcyjne zachowania, alkoholizm, narkotyki, hazard zamiast żony, to jest zdrada. Przemoc, są straszne rzeczy, nieszanowanie, brzydkie słowa, albo jakiś rodzaj takiego rozjechania, że każdy żyje już sobie, to jeśli związek nie ma sensu i po wielu staraniach nie przynosi rezultatu, to wtedy lepiej się rozstać niż być razem. Mąż opowiada złe rzeczy na temat żony i ma wobec niej ogromne oczekiwania i złość, że ona nie daje dokładnie to, czego on by chciał i potrzebował. I rozumiem tą złość i frustrację, ale najgorszy jest taki rodzaj zamknięcia się na to, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu i że drugi człowiek jest po prostu odrębną istotą i nie zawsze układa się po naszej myśli też to, co mamy w związkach i bardzo oczekujemy, żeby było dobrze, ale częściej oczekujemy od kogoś niż od siebie. Samotność w związku, jeśli ktoś przeżywa samotność będąc w związku, to jest straszliwy ból. Wiesz co, też myślałam o wątpliwościach i o tym, że czasem mamy wątpliwości, czy jesteśmy w dobrym związku. I myślę w ogóle o wątpliwościach, że to jest bardzo cenne uczucie i wrażenie, którego trzeba słuchać. Jeżeli ktoś jest w związku i ma wątpliwości, to jest ważny sygnał. Warto się nad tym zastanowić, czy te wątpliwości nie są istotne. Bo jak ludzie są ze sobą w takim dobrym związku, to nie mają wątpliwości. Jak związek jest uskrzydlony, to po prostu leci. I nikt się nie zastanawia nad niczym, tylko po prostu jest razem i nie ma wątpliwości. A takie wątpliwości, które dotykają ludzi, to są czasem u podstaw związku. I jak są wątpliwości, to jest gruba sprawa. Jak się kończy związek, to jest taki pogrzeb miłości i stoisz nad grobem i musisz mieć okres żałoby. Czyli po to jest menopauza. No może mieć menopauzę właśnie, że pauza od mężczyzn, ale to nie wiadomo, bo nie ma gwarancji, że następny będzie, prawda? Ale ten stan, że nie trzeba, że nie musi być mężczyzna, że jest taka pauza w tym temacie i po prostu dobrze jest.
jak się trafi, jak będzie, jak spotkam. Przecież to jest kwestia losowa też, prawda? Nie mamy na to wpływu, że o dobra, ja teraz wyzdrowieję i będę taka zdrowa, że już poznam mężczyznę i to będzie świadczyło o moim zdrowiu, że ten mężczyzna będzie dopasowany. A skąd ja go wezmę? No po prostu może go nigdy nie spotkam, może on żyje w Australii, nie? I check the snow to look for fresh tracks. There's not a footprint to be seen, but I feel her smile, it's everywhere. And in my mind I hear a car crash, the twisted metal and the scream. Then there was silence everywhere. Kobieta cierpi z powodu utraty miłości i tego połączenia z mężczyzną. Przez jakiś czas cierpi po prostu strasznie. No to w sumie tak jak żałoba, to wychodzi tam z rok, 2 lata, nie? Cierpienia ostrego po jakimś dobrym związku to mocno. No i potem po żałobie można pomyśleć, co tam dalej, nie? Potem zostajemy z samotnością bez związku. I ta samotność to jest wielkie wyzwanie, bo mamy w tej samotności nauczyć się być samemu. I samotność się kojarzy z czymś strasznym, że o, sama jestem, w ogóle świat mnie opuścił, tragedia jest, ale tak naprawdę to samotność jest pewnym faktem. W ogóle my wszyscy jesteśmy samotni, samotne wyspy na tym świecie. W pewnych momentach, trudnych momentach, skrajnych, egzystencjalnych jesteśmy sami. Więc to dobrze nauczyć się takiej samotności, czyli bycia samemu ze sobą w różnych trudnych chwilach. I to jest budulec i fundament i bardzo dobry sposób na to, żeby zbudować się jako człowiek, żeby nauczyć się być samemu i być w samotności i uzyskać w pewnym momencie spokój w tej samotności. Tak, jestem za tym, żeby być samą po różnych trudnych relacjach damsko-męskich, żeby mieć taki czas, żeby być samą. Tak, jestem za tym. Musimy się pospotykać sami ze sobą, żeby siebie rozumieć, żeby siebie dobrze znać, żeby siebie lubić, żeby w sobie znajdywać spokój. Bo on jest do uzyskania w środku i niepotrzebny do tego jest inny człowiek, bo możemy to zrobić sami. I dopiero potem właśnie jak się uzyska ten spokój, to jesteśmy gotowi na to, żeby budować jakiś związek z inną osobą, budować relacje, budować spotkanie, być, cieszyć się po prostu. I nie uzależniać się od jakiejś osoby, tylko po prostu cieszyć się razem z nią życiem i dzielić z nią swoje życie. Szukać, co to jest miłość tak naprawdę i niekoniecznie miłość w relacji damsko-męskiej, tylko w ogóle miłość, tak, do innych ludzi. Można wspierać ludzi, być z nimi blisko, kochać tych ludzi. Tak, taki czas, gdzie spotykamy się z taką samotnością swoją, to jest czas na budowanie siebie w sferze duchowej też, tak. Możemy poszukiwać sensu, poszukiwać wiary, wracać do czegoś, co jest ważne, albo szukać czegoś, co jest ważne i odnajdywać jakieś głębsze rejony, a nie takie powierzchowne tego, co jest w świecie. Bo może być tak, że czasem relacja damsko-męska to chowa, psuje, znaczy nie daje się spotkać z czymś, co jest ważne. I może być nawet przyjemna relacja, ale trochę oddziela od tego, co jest gdzieś głębiej ważne. I mijają lata i zajmujemy się tylko tym, żeby budować relacje z człowiekiem, ale przestajemy budować relacje z siłą wyższą, z Bogiem, z sobą, z energią jakoś. Ludzie to różnie nazywają, ale chodzi o to, że przestajemy czuć, co jest ważne. Potem się związek rozpada i nagle w ogóle nie, na nogach nie możemy ustać. Bo tam gdzieś pod spodem nie było czegoś ważnego, co gdzieś mogliśmy ominąć, bo nie było czasu, nie było energii na to. I związek damsko-męski jest fajny, ale może zabrać coś, co jest cenne też. I trzeba równowagi, jak we wszystkim. Jeżeli gruntownie pobędziemy ze swoją samotnością, to się okazuje, że samotności nie ma i że nie jesteśmy sami. I po pierwsze, na przykład, ja mam siebie. Nie jestem sama. Ale poza tym w samotności można poczuć, piękne to jest, bo w samotności takiej głębokiej można poczuć
obecność. No, trzeba tak jakby dojść do takiego dna, do jakiegoś, żeby dotrzeć do źródła. Jest tak, widzisz jakie flow, kurde, że trzeba po prostu tak jakby upaść w tej samotności, żeby dotknąć czegoś, co jest istotą istnienia. I tam nie ma samotności. Tam jest zupełnie coś innego, odwrotność. Można być w ogóle bardzo szczęśliwym człowiekiem bez związku. I go inside and make some coffee. I brew enough for two. 'Cause she must be frozen in her skin, and I can somehow feel her watch me, like she is standing in